Czym jest dla Ciebie niepełnosprawność? Się po prostu doczepać. To był ten? Tak, tak. No i będzie kawka. Wszystko. No, tylko się trochę zaparzy. Jak się czujesz? No dobrze, dobrze. To jest z tego. Człowiek wstał, wyspany powiedzmy, wstał, zjadł śniadanie, wypił kawkę i teraz tak myślę, bo się muszę do miasta pojechać, zobaczyć, do urzędu się przejść. To zajęcie zawsze jakieś sobie szukam. Jestem osobą bardzo słabowidzącą, mam 54 lata. Mieszkam tu w Tczewie już 20 parę lat. Podobno już przy urodzeniu tego, że stwierdzono u mnie zanik nerwa od urodzenia. Tak do pewnego czasu jeździłem do okulisty, mi rodzice ze mną jeździli i też w pierwszej chwili nie mogli się zorientować, jak ja dużo widzę, czy w ogóle tego, czy normalnie widzę, czy słabo, ale jak robiliśmy testy u okulistki, to tam w końcu znałem i po prostu się kiedyś pomyliłem, temu się kapli, że jest coś nie tak. Się nauczyłem tych znaków i ten na pamięć. To małe dziecko 3 czy 4-letnie to się w pewnym momencie pomyliłem no i po prostu im byłem starszy, tym wzrok coraz bardziej uciekał, a jak zacząłem pracować, to kiedyś jeszcze dużo czytałem książek i w tej chwili to tylko zostały się wspomnienia. Oprócz tych wad, co miałem jeszcze, ostatnio niestety nabyłem jaskrę i skręcenia. No, podatki. Mhm. No, Zawsze na przykład jak idziesz z laską, to zawsze laska z tej strony, ty masz z tyłu nogę. Za bardzo, oni jak robili tutaj drzwi, metalowe drzwi, one tu na dole mają takie odejście, to muszę te drugie wstawiłem od razu inaczej. Patrz, nie mogę trafić. Okay, tak? W takim razie sobie radzisz z zakupami, gotowaniem, sprzątaniem, takimi codziennymi czynnościami. To znaczy w tej chwili już tu mieszkam tyle czasu, że mniej więcej się nauczyłem na pamięć, gdzie mniej więcej trafić, ale na przykład w sklepie to z reguły jak tu idę, tu mam taki samoobsługowy, to jak coś tego nie wiem, gdzie co jest, to zawsze pani proszę, panie mnie tu dobrze znają już i zawsze pomogą. Także nie ma, może jest z takimi zakupami, wiesz, ceny i tak dalej, no to już niestety to jest wyższa szkoła jazdy. Z tym to jest problem. A tak mniej więcej wiem, co do tego idę, to wiem, co ja chcę. I jak coś proszę panią, że to bym chciał, czy to bym chciał, nie ma problemu. Wiesz, no takie ciuchy czy coś, jak to idę z reguły z kimś, bo niestety i ceny, i kolorystyka, to też jest problem. Generalnie to w tych, na przykład tak nie lubię do tych dużych sklepów, bo to jest jednak kłopot w tych dużych sklepach. Lidl, Biedronka, to samemu to jednak
No bo tu z reguły trzeba patrzeć na przykład w takich sklepach na daty ważności. Pan chciał dla siebie taką kurteczkę? Nie, tylko chcę zobaczyć, po prostu Dobra, tak, żeby okej. wiedzieć, dzisiaj tylko chciałem zobaczyć, Dobra, ja pokażę. żeby się zorientować. Proszę. No na pewno nie na mnie. Ale dam rozmiar, jak będzie No trzeba. dobrze, nie, tylko ja chciałem zobaczyć krój. Z daszkiem czerwonym po prostu. Napisem Polska. No takie dość tego, nie, te ceny mnie przerażają, Kacper. Jak były na twój dzień? No z tego, wstaję rano, robię sobie na przykład kawę, siedzę, słucham radia albo sobie włączę muzykę w telewizorze, zjem śniadanie, oczywiście tabletki, krople i tak pomalutku tego, jak co jakiś czas to sobie posprzątam, to, tego, czy jakiś obiad sobie przygotuję. To, no już od tylu lat, że cały czas życia sam gotuję, to jakoś tak już się nauczyłem. Jakoś sobie pomalutku samemu radzić. Wszystko mam pod ręką i Jak wiem, od roku mieszkasz już sam i jak sobie radzisz? Jak się odnajdujesz w tej takiej rzeczywistości, bycia samemu już? no, to znaczy jest trochę pusto, jak to mówią. Jednak zawsze było z kimś pogadać i miałem pieska a teraz jakoś tak trochę dziwnie. Ale trzeba się do wszystkiego przyzwyczaić. A jak wygląda praca, jeżeli chodzi o osoby z problemem wzroku, osoby niewidome? To z reguły tylko pozostają, tak jak jeszcze za komuny były spółdzielnie właśnie dla takich osób niewidomych, bo w takich zakładach normalnych osoby raczej nie mają szans na pracę niestety. Z innymi takimi wadami to prędzej, ale niestety osoby z inwalidztwem z tytułu wzroku mają ciężko. Czego byś chciał od ludzi? Czego byś oczekiwał od nich na co dzień? Znaczy jak ja byłem kiedyś taki dość młody, to pamiętam, że takie, jak to mówią, te starsze babcie to tak bardzo, oj, ale biadoliły. Nie było to takie tylko to było coś okropnego. A w tej chwili ludzie po prostu starają się pomóc. Wiesz, nieraz potrzeba pomocy, czy kogoś się spytać, a nie zawsze wszyscy mają ochotę odpowiedzieć. O patrz, gdzie ten gołąbek podjada winogronka. Taka A tu co jest? No pomidory. Dość fajne. A cena? Co bierzemy? Jabłko sobie weźmiemy lobot. Już dawno jabłek nie jadłem. Tam przede mną są pomarańcze? Bo czuję. Tak. 14 zł 19 groszy. Poproszę kilogram jabłek lobo. No, o czym marzysz na ten moment? Ja wiem, no to w zasadzie, no co, trochę szkoda, że straciłem pracę w tej chwili, bo to jest jednak tak, siedzenie w domu bez pracy nawet nie chodzi o samo zarabianie pieniędzy, tylko o to, że po prostu, żeby coś móc robić, żeby być między ludźmi, żeby się nie zamykać w domu.